Dobre zdjęcie rentgenowskie nie tylko pomaga ocenić to, co stało się z pacjentem, czy doszło do złamania, czy nie, a jak również pozwala nam sprawdzić, czy dana struktura się prawidłowo rozwija. Jeżeli chodzi o dobre zdjęcie rentgenowskie, to przede wszystkim jakość, odpowiednie filtry i przede wszystkim prawidłowe i powtarzalne ułożenie pacjenta do badania. To znaczy, zdjęcie z przodu jest zdjęciem z przodu, a nie zrotowanym. Zdjęcie z boku jest zdjęciem z boku, a nie zdjęciem zrotowanym. Dlaczego rotacje tak przeszkadzają w ocenie? Dlatego, że rentgen jest badaniem dwuwymiarowym i w momencie, gdy dojdzie do rotacji, dana struktura już nie jest tak łatwa w ocenie na zdjęciu AP i bocznym. A więc pacjent po wejściu do gabinetu zostaje osłonięty fartuchem ochronnym. Oczywiście okolice, które mogą być osłonięte, osłaniamy, tak żeby nie zasłaniać okolicy badanej. Spozycjonowanie to jest podstawowa rzecz. Odpowiednie spozycjonowanie, czyli nie może być to niechlujne ustawienie, powiedzmy jakiś rzut dowolny, tylko musi być to odpowiednia projekcja, którą dostajemy na skierowaniu. Projekcje są standaryzowane i wszędzie tak naprawdę powinny być wykonywane tak samo, żeby były powtarzalne. No niemniej jednak różnie spotyka się to w świecie radiologicznym. Często właśnie jakieś takie niechlujne ustawienia, które ograniczają nam tą diagnostykę. Naszą placówkę wyróżnia dokładność. To, że przykładamy się i z jak największą starannością wykonujemy te badania rentgenowskie. Dzięki temu lekarz jest w stanie dokładnie ocenić badanie i wykonujemy, jeżeli chodzi o stawy, minimum 2 zdjęcia na staw. Jakby to jest takie minimum, żeby dobrze ocenić dany staw, musimy mieć minimum 2 projekcje. Do badań rentgenowskich nie trzeba się specjalnie przygotowywać, szczególnie jeżeli jest to badanie pourazowe, robimy je z marszu, od ręki. Nie potrzeba żadnego specjalnego przygotowania. Badania rentgenowskie nie tylko wykorzystywane są w ortopedii, również kardiolodzy, pulmonolodzy, laryngolodzy też wysyłają na badania rentgenowskie, chociażby na przykład laryngolodzy na ocenę zatok, bądź kardiolodzy ocena klatki piersiowej, pulmonolodzy również ocena płuc. No jakby właśnie naszym takim całym clue jest dbałość o tą dokładność wykonywania badań. Zgodnie ze standardami powtarzalność